Cześć! W drugim filmie o Tyńcu zaprezentujemy Wam najtrudniejszą drogę tego rejonu, Wawrzyneger 6.5+6. Myślę, że warto, jeśli obejrzycie ten film, nawet jeśli nie jesteście zainteresowani tą konkretną linią. Powód jest bardzo prosty. Tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, każda droga w Tyńcu to jest po prostu kombinacja jakichś tam boulderów i nawet jeśli chcecie zrobić jakąś inną, łatwiejszą drogę w stylu Schwarzenegger 2 czy Lewarnica, to część tych boulderów się po prostu pokryje. No i możecie zobaczyć, jak te drogi i te bouldery idą. Pierwszym boulderem na Wawrzynegerze jest taki fajny boulder z kolankami. Mamy tutaj obłe chwyty na lewą rękę, oblak na prawą, który za chwilę zamienimy na również lekko obły ścisko odciąg. I mamy tutaj autorskie kolanko, które z Mateuszem wykminiliśmy, nie wiedzieliśmy, żeby inni go używali. Przeskakujemy nogami na półkę, można również alternatywnie rozstawić się szeroko, tak jak zobaczycie to zaraz ze mną na filmie. I stąd płynnie przechodzimy do kolejnych trudnych ruchów. Najpierw mamy wyjście spod chwytu, dla wielu ludzi jest to bardzo proste, niektórzy się stąd nawet wpinają. Ja uważam, że jest to całkiem niestabilna pozycja. Dochodzimy do oblaczków i takich plecków i ja tutaj ładuję kolejne autorskie kolanko, nie wiedziałem, żeby ktoś wcześniej go używał. No i stąd zaczynamy boulder, który jest chyba główną trudnością na większości tych dróg, które przyczynają ten środek przewieszenia w Tyńcu. Jest to boulder z takim małym, nieprzyjemnym podchwytem, który jest bardzo małą krawędką, ciężko tam upchać palce. Ja używam lewego ścisku, żeby wejść w ten podchwyt. Większość ludzi używa lewego oblaka, tego, z którego ja się wpinałem. No i dostajemy się stąd z pomocką lub bez pomocki do takiej ryski, która również jest punktem startowym do najtrudniejszego bouldera na Małpim Gaju. Ja tutaj używam kolanka zarówno do wpinki, do restu, jak i również do ruchu. Na pewno on troszkę ułatwia wszystkie te ruchy, ale na pewno nie na tyle znacznie, żeby wpływało to na wyceny, a uważam, że po prostu sprawia, że droga jest przyjemniejsza i ten boulder z wejściem w plecki jest po prostu odrobinę mniej losowy. Zawsze dobrze trafiamy w chwyt. To jest również całkiem fajny aspekt siłowy, trzeba wyjść wysoko na nogach, mając zahaczone kolanko. Osobiście bardzo lubię takie ruchy. Stąd wchodzimy do pozycji restowej, która jest również ostatnim restem na drodze i będziemy mieli stąd najtrudniejszy boulder. Z lewego odciągu wstawiamy wysoko nogi, robimy jakąś taką skrętkę i z pomocą małych plecków musimy zrobić bardzo daleki ruch do półki. I tu nie mamy chwytów z Małpiego Gaju, które są po prawej stronie. Mateusz próbował kombinować jakieś alternatywne sposoby, różne ustawienia nóg, łapanie również chwytu, który jest dosłownie kilka centymetrów poniżej tej półki, takiego oblaczka. Sami zobaczcie, co z tego wyszło. No jeśli chodzi o wyjście do stanu, no to mamy tutaj właśnie opcję taką, jak robi Mateusz, czyli troszkę bardziej po prawej stronie z piętą, albo używając zdropni i krawądek po lewej stronie. Niestety nie mamy nagranego pełnego boulderu w moim wykonaniu. W każdym razie po tej krawądce, z której spadam, można jeszcze przestrzelić raz lewą ręką do bardzo dobrej wciętej krawądki i to znacznie ułatwia ten ostatni boulder. Dowiedziałem się o tym po jakichś 4 lotach z tego górnego balda. No i to było na tyle, jeśli chodzi o te drogi. Zobaczmy teraz dwie pełne próby w wykonaniu moim Mateusza. Niestety żadna z nich nie została nagrana, gdy zrobiliśmy te drogi, ale możecie zobaczyć, jak to wygląda bez cięć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby dodać kanał do tych zasubskrybowanych, wtedy będziecie mogli te wszystkie filmy oglądać na bieżąco.
Ja pierdolę! No świeższy już tam nie dojdę. Nie wiem, to będzie też raz warto, nie? Jak będzie, to przejdziemy, tak? Jak będziemy się czuli po tym. Zrobię Amerykanę? Nie, to zrobiłem no, koleżanek to jest... Okej. To się właśnie. Tak, tak. Dawaj daleko. Myślę, że możemy się zgadać w tej